dobry Państwu. Pozwoliłem sobie zaprosić do naszego festiwalowego studia pana Andrzeja Dulkę, prezesa Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Dzień dobry. Który również był panelistą podczas naszego pierwszego panelu. I korzystając z tej okazji, chciałbym Ci, Andrzeju, zadać pytanie. Jak Polska wygląda na mapie świata, jeśli chodzi o technologię, o dostęp do technologii, o infrastrukturę? Jak to będzie się dalej rozwijać wedle Twojej najlepszej wiedzy? Dobrze, spróbuję podsumować w ten sposób. Po pierwsze, nie mamy się czego wstydzić. Naprawdę rozwijamy się bardzo dynamicznie. Każdy, kto przypomina sobie, jak w miarę sprawnie zafunkcjonowała infrastruktura teleinformatyczna w czasie pandemii, gdy mogliśmy pracować z domu, mogliśmy uczyć się z domu, gdy mogliśmy robić zakupy z domu, nie wydarzyłoby się to bez sprawnej, dobrej infrastruktury. I później kolejne nasze traumatyczne doświadczenie, gdzie infrastruktura się bardzo dobrze sprawdziła, to kolejna odsłona wojny w Ukrainie, gdy miliony uchodźców uciekało przez nasz kraj. Słyszałem o 5 milionach osób. I znowuż wszyscy oni potrzebowali SIM-ów, potrzebowali dostępu do internetu, potrzebowali kontaktu ze swoimi najbliższymi, później poszukiwali pracy. Musieli skorzystać z wsparcia administracji, właśnie wykorzystując infrastrukturę teleinformatyczną i rozwiązania zaoferowane. I znowu to się sprawdziło. Wszystko mogłoby działać lepiej, ale to się sprawdziło. Więc nie mamy się czego wstydzić. Pod tym względem jesteśmy na przyzwoitym poziomie i rozwijamy się szybko. Przyspieszamy nasz rozwój. Natomiast oczywiście każda karta ma dwie strony. W tym roku Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, której mam przyjemność być prezesem, przygotowała taki raport o stanie infrastruktury w naszym kraju. I tam jest bardzo dużo dobrych słów. Znowu podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego, ale jest pewna myśl, która każe nam się zastanowić i myśleć o tym, jak poprawić sytuację. A ta myśl jest następująca. Pomimo tego, że rozwijamy się w miarę szybko i przyspieszamy, to gotowość naszego całego przemysłu i biznesu na przyjęcie nowych technologii jest wolniejsza niż w krajach szybciej się rozwijających. Czyli są kraje na świecie, bo to nie cały świat, które nam uciekają szybciej niż my je gonimy. Co wobec tego jako przedsiębiorcy powinniśmy czynić, robić, żeby zadbać o to właściwe tempo wzrostu? No, to się musi oprzeć o dobre ustawodawstwo i prawo. Czekaliśmy. Infrastruktura musi mieć szansę na zbudowanie, na powstanie. I jedną z tych szans to jest właśnie dostępność częstotliwości na 5G. Czekaliśmy na te częstotliwości lata, gdy świat już 5G instalował siebie. My w Polsce na to czekaliśmy. Dopiero przetarg został w chwili obecnej rozstrzygnięty. Mam nadzieję, że zostanie dokończony i że ta infrastruktura 5G zacznie funkcjonować. To jest jedna podstawa prawna, żeby ta infrastruktura zafunkcjonowała. Druga, bardzo ważna, to czekamy też na przepisy dotyczące Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. Jak tą infrastrukturę budować? W oparciu o jakie zabezpieczenia? Którzy z dostawców są dopuszczeni, którzy nie są dopuszczeni? Na jakich zasadach są dopuszczeni? I jaka infrastruktura będzie bezpieczna? To jest bardzo ważne. Jeśli mamy częstotliwości, a nie wiemy, na jakich zasadach budować, nie możemy budować. To są te czynniki, które jeśli je otworzymy, a one się w tej chwili dzieją, to dadzą nam szansę na przyspieszenie rozwoju, żebyśmy szybciej gonili, niż od nas uciekają. Jasne, oczywiście. Infrastruktura to ten szkielet, w oparciu o który budujemy, powstają między innymi nasze aplikacje zakupowe i inne wszystkie aplikacje do zarządzania firmami, bo jednak też jest bardzo dynamiczny rozwój chociażby e-commerce'u w obszarze B2B. Natomiast czy mógłbyś z nami podzielić się swoimi opiniami czy wyobrażeniami na temat tego, oczywiście wszystkich to interesuje, dokąd zmierzamy z tą sztuczną inteligencją?
Gdybyśmy wiedzieli, gdybym wiedział, to bym był chyba jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Tak, żeby to zawrzeć w jednym, dwóch zdaniach, to oczywiście muszę to jakoś strywializować, nie? I nie będzie to pełna wypowiedź. Moje spojrzenie na sztuczną inteligencję jest takie, że z jednej strony nie obawiajmy się tego rozwiązania. Szanowni Państwo, zwykły kalkulator jest lepszy ode mnie. Ja nie potrafię tak szybko mnożyć, dzielić, potęgować, wyciągać pierwiastków, logarytmów, jak kalkulator. Jest lepszy ode mnie kalkulator, prawda? Tak. Sprowadzam to ad absurdum. Tak. Więc rozwiązania, które nadchodzą, takie jak tak zwana sztuczna inteligencja, bo ona jest tak zwana sztuczna inteligencja, to jest bardzo zaawansowane, genialne oprogramowanie, którego nauczmy się wykorzystywać. To jedno maksimum. Drugie maksimum, oczywiście to rozwiązanie jest tak przełomowe i tak znaczące, niektórzy porównują je do bomby jądrowej. No, jeśli to może wyzwalać aż tak dużą energię i mieć aż tak duży wpływ na nasz biznes, to musimy wprowadzić pewne regulacje. Na przykład, jeśli chodzi o sprzedaż uranu, jest kontrolowana na całym świecie. Nie każdy będzie mógł sobie kupić uran na całym świecie i zacząć budować ten. Państwa to zrozumiały. Tak. I państwa muszą też zrozumieć, że jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to musimy stworzyć takie ramy prawne, aby ci źli ludzie mieli problemy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji przeciwko nam. Jasne. I nie tylko ci wielcy tam, inne złe kraje, ale także tacy mali, źli ludzie. Więc ustawodawstwo musi to stworzyć. Dzięki Bogu Unia Europejska pracuje nad AI Act, czyli aktem dotyczącym sztucznej inteligencji. Mam nadzieję, wracamy znowu do punktu wyjścia, że w polskim parlamencie to się szybko zostanie przepracowane i będziemy mieli w Polsce oparcie AI o etykę. Jasne. Ja myślę, że możemy to sparafrazować tak, że człowiek wykorzystujący sztuczną inteligencję będzie szybszy od tego i sprawniejszy, który jej nie wykorzystuje umiejętnie. Tak samo jak człowiek, który wykorzystuje kalkulator, jest szybszy od tego, który wykorzystuje liczydło. Pytałeś się, jak gonić te kraje, które szybciej się rozwijają. No Jasne. właśnie. Jasne, właśnie Sztuczna tak. inteligencja. Właśnie tak. I tą puentą zakończmy naszą fantastyczną dyskusję. Dziękujemy Dziękuję Państwu bardzo. bardzo.